Czy warto czyścić listę mailingową? Według jakich kryteriów usuwać subskrybentów? Odpowiedzi w tym odcinku. Mała wielka firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania. Zaprasza Marek Jankowski. Witam w odcinku 340, w którym zajmiemy się czyszczeniem listy mailingowej. Jeżeli po wysłuchaniu tego odcinka będziesz chciał do niego wrócić, coś sobie przypomnieć, przemyśleć albo sprawdzić, najłatwiej zrobić to na stronie maławielkafirma.pl/340, tak jak numer tego odcinka. Znajdziesz tam szczegółowe notatki, linki i dodatkowe informacje. To jest pierwszy odcinek Małej Wielkiej Firmy w 2021 roku i w tym roku i w tym odcinku chcę spróbować czegoś innego, chcę trochę odpocząć od wywiadów, nagrywać więcej odcinków solo, nagrywać krótsze odcinki skupione na jednym konkretnym temacie. To znaczy nie wszystkie skupione na jednym temacie, ale każdy z nich, żeby był skupiony na jednym dość wąskim temacie. Chciałbym zmienić też trochę formę podcastów, wprowadzić pewne nowe elementy i publikować nowe odcinki znowu co tydzień, tak jak to było bardzo długo poza ostatnim półroczem. Więc nawet jeżeli doskonale znasz Małą Wielką Firmę, to mam nadzieję, że ten odcinek Cię zaskoczy, mam nadzieję, że zaskoczy Cię pozytywnie i zapraszam do wysłuchania go do samego końca. Ten odcinek ukazuje się 11 stycznia 2021 roku. Dokładnie 115 lat temu otwarto konsulat USA w Toruniu. Dziś Toruń nadal ma może nawet większe znaczenie polityczne. 97 lat temu Sejm RP przyjął ustawę o naprawie Skarbu Państwa i reformie waluty. Naprawa trwa nadal i końca nie widać. A 11 stycznia roku 1940 w Siedlcach zanotowano najniższą temperaturę w historii Polski. Minus 41 stopni Celsjusza. I jeżeli kiedyś naprawdę strasznie nie będzie Ci się chciało pracować, to pomyśl sobie, że 11 stycznia 1940 roku, kilka miesięcy po wybuchu II wojny światowej, kiedy było naprawdę strasznie zimno, meteorologom chciało się jednak wyjść na dwór i sprawdzić termometry i odczytać tę temperaturę. Tematem głównym tego odcinka jest czyszczenie listy mailingowej. Jeżeli masz taką listę, jeżeli wysyłasz newslettery, to pewnie widzisz w swoich statystykach, że niektóre osoby z listy nie wykazują żadnej aktywności. Zdarzają się nawet takie osoby, które zapisują się i nie otwierają żadnego maila, nawet tego pierwszego powitalnego. Wypadałoby takie osoby usunąć z listy, ale to nie jest łatwa decyzja, bo przecież nie po to walczymy o każdego nowego subskrybenta, żeby później lekką ręką się takich osób pozbywać. Poza tym, kiedy konkurencja chwali się, że jej newsletter trafia do 20 000 osób, a ty chcesz przebić ten wynik, no to czyszczenie listy raczej cię do tego celu nie przybliży, prawda? Może też słyszałeś o takich wypadkach, czy takich wpadkach, kiedy ktoś chciał wyczyścić listę mailingową i był przekonany, że usuwa osoby, które nie otwierają jego maili, a potem okazywało się, że niektóre z tych osób reagowały oburzeniem. Jak to ja nie otwieram twoich maili? Przecież ja czytam każdego maila od pierwszego do ostatniego słowa. Znam tę sytuację, sam też tak miałem i w końcu metodą prób i błędów doszedłem do takiego sposobu czyszczenia listy, który się sprawdza i pokażę Ci go w tym odcinku. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego w ogóle warto czyścić listę mailingową. Można śmiało założyć, że jeżeli ktoś nie otwiera Twoich maili, to znaczy, że nie interesują go Twoje treści, przynajmniej te, które wysyłasz mailem. Więc nie jest Twoim potencjalnym klientem, bo listę mailingową tworzymy właśnie zwykle po to, żeby mieć taką bazę potencjalnych klientów. I przyczyny mogą być różne. Być może taka osoba zapisała się pod wpływem impulsu, coś jej błysnęło w głowie, zostawiła swój adres mailowy, ale za chwilę ta myśl uciekła i koniec, już nie była zainteresowana. Może tej osobie zmieniły się plany życiowe, sytuacja rodzinna, nieważne. Nie ma sensu płacić za trzymanie na liście takich martwych dusz. Zwłaszcza, że im większy procent odbiorców nie otwiera maili od Ciebie, tym częściej Twoje maile będą wpadać do spamu. Również takim osobom, które są nimi zainteresowane. Dlatego czyszczenie listy warto przeprowadzać regularnie. Ja robię to przeciętnie co pół roku albo częściej, jeżeli zbliżam się do takiej liczby subskrybentów, powyżej której wpadłbym w jakiś dużo droższy pakiet. Których subskrybentów warto usunąć z listy? W moim przypadku takimi kandydatami do usunięcia są osoby, które spełniają równocześnie dwa warunki. Warunek pierwszy,
ciągu ostatnich 6 miesięcy nie otworzyły żadnej wiadomości ode mnie i równocześnie warunek drugi, są na mojej liście od co najmniej 6 miesięcy. I ten drugi warunek jest ważny, bo gdybym go nie dodał, to mógłbym niechcący usunąć subskrybentów, którzy na przykład zapisali się wczoraj. I owszem, nie otworzyli żadnego maila ode mnie w ciągu ostatnich 6 miesięcy, ale to dlatego, że po prostu nie zdążyli go jeszcze dostać, więc również otworzyć. Aby odfiltrować takie osoby, na platformie MailerLite, z której ja akurat korzystam, jeżeli chodzi o wysyłkę maili, tworzę segment kandydaci do usunięcia. Jeżeli korzystasz z innego programu, nie z MailerLite'a, to prawdopodobnie taki program ma też jakąś możliwość odfiltrowania subskrybentów według zadanych parametrów. No i te parametry już znasz. Nie otwiera maili od 6 miesięcy i jest zapisany co najmniej 6 miesięcy temu. Teoretycznie osoby z takiego segmentu kandydaci do usunięcia można by było po prostu wypisać, ale jest jeden problem. Problem polega na tym, że platformy mailingowe nie rejestrują wszystkich otwarć maili. Może się zdarzyć taka sytuacja, że użytkownik otworzy wiadomość od Ciebie, czy otwiera wiadomości od Ciebie w jakimś zewnętrznym programie pocztowym, to może być Thunderbird, Outlook, czy jeszcze coś innego, a w Twoich statystykach nie będzie po tym otwarciu śladu. Będzie informacja, że on żadnego maila od Ciebie nie otworzył. Więc jest ryzyko, że przypadkiem usuniesz ze swojej bazy mailingowej osoby, które są aktywne i które powinny na niej zostać. Jak w takim razie czyścić listę, żeby nie usunąć tych aktywnych subskrybentów? Kiedy już wykonasz krok pierwszy, czyli odfiltrujesz te osoby, które według platformy mailingowej nie otwierają Twoich wiadomości, warto wykonać jeszcze jeden krok, to znaczy upewnić się, że system się nie pomylił. Ja robię to w taki sposób, że do subskrybentów z tego segmentu kandydaci do usunięcia wysyłam maila o temacie, czy nadal chcesz dostawać ode mnie maile ważne. I treść tego maila znajdziesz w notatkach do tego odcinka, czyli na maławielkafirma.pl/340, ale przeczytam Ci też tego maila tutaj, żebyś wiedział, o co chodzi. Zaczynam standardowo od powitania, hej, i tam jakieś imię, na przykład Mateusz czy Kasia. W statystykach mojej platformy mailingowej znalazłem informację, że od kilku miesięcy nie otwierasz wiadomości ode mnie, ale wiem, że niektóre otwarcia nie są zliczane, więc wolę się upewnić. Jeżeli chcesz nadal dostawać moje maile, kliknij proszę poniższy link. I tutaj jest link, potwierdzam subskrypcję, podlinkowany do prostej strony z podziękowaniem. Jeżeli nie klikniesz tego linku, to jest dalszy ciąg wiadomości. Jeżeli nie klikniesz tego linku, Twój adres e-mail zostanie usunięty z mojej listy w ciągu 7 dni od wysłania tego maila. Dziękuję, Marek. Czyli nie sugeruję, że ta osoba nie otwiera ode mnie maili. Od razu uprzedzam, że być może to tylko system się pomylił, ale proszę o potwierdzenie, że nadal chce dostawać ode mnie wiadomości. I ostatnio wysłałem takiego maila do 2390 osób. Według statystyk MailerLite'a otworzyło tę wiadomość 147 osób, a 90 potwierdziło subskrypcję. Dzięki temu mogłem z czystym sumieniem wypisać z mojej listy mailingowej 2300 osób, które najwyraźniej nie były już zainteresowane moimi treściami, obniżały współczynnik otwarć moich maili i generowały niepotrzebne koszty. I Ciebie zachęcam do tego samego. Zaczął się nowy rok, warto zacząć go od wielkiego sprzątania, od porządków na swojej liście mailingowej, dlatego wyczyść swoją listę w tym tygodniu i pochwal się w tym w social mediach. Podaj hashtag czysta lista, żebym się o tym dowiedział. Będę śledził ten hashtag i będę Ci kibicował. Hashtag czysta lista. A co w sytuacji, kiedy masz na swojej liście nie subskrybentów, nie odbiorców newslettera, tylko klientów? Wtedy raczej nie proponowałbym po prostu czyścić tej listy, nie usuwałbym ich tak łatwo, tylko spróbowałbym trochę ich reanimować, tchnąć nowe życie w tych odbiorców, dlatego że byli klienci to są osoby, które z dużo większym prawdopodobieństwem kupią od nas po raz kolejny, niż ktoś, kto nie kupował od nas nigdy. Po pierwsze, trzeba się zastanowić, dlaczego ci klienci przestali u Ciebie kupować i w zależności od powodu odpowiednio zadziałać. Nie będę tutaj rozszerzał tego wątku, bo mówiłem o tym w odcinku 210, więc zapraszam do posłuchania maławielkafirma.pl/210. Jeżeli takie tematy Cię interesują i chcesz dostać przykłady maili służących do reaktywowania kontaktu z klientami,
Zapraszam Cię do klubu Małej Wielkiej Firmy, do którego możesz dołączyć za darmo. Znajdziesz tam ściągi, checklisty, nagrania wideo i wiele innych przydatnych materiałów dla przedsiębiorców, marketerów i twórców treści. Szczegóły na stronie maławielkafirma.pl/klub. Powtarzam, maławielkafirma.pl/klub. Teraz recenzja książki, dzięki której odkryłem pewien błąd na mojej stronie internetowej. Chcę Ci dzisiaj powiedzieć o książce SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy. Książka ta ukazała się pod koniec października 2020 roku nakładem wydawnictwa Helion, a jej autorem jest Paweł Cęgiel. Czy pisanie książki o SEO ma jakiś większy sens, skoro algorytmy cały czas się zmieniają? Moim zdaniem tak, zwłaszcza jeżeli jest to książka dla początkujących, tak jak ta. Dlatego, że jest bardzo dużo treści na temat SEO, wiadomości na temat SEO w internecie i początkującemu łatwo się w tym zgubić. Początkujący bardzo często nie wie, czego nie wie i nie wie, czego ma szukać. I ta książka jest dobrym pierwszym krokiem do tego, żeby dowiedzieć się więcej o SEO, zwłaszcza, że autor pisał ją opierając się na pytaniach i zadawanych przez jego klientów i na pytaniach zadawanych przez osoby zainteresowane SEO w różnych grupach poświęconych temu tematowi. W tej książce przeczytasz o tym, jak wybierać słowa kluczowe do pozycjonowania, na czym polega audyt SEO, jak się go przeprowadza, na czym polega optymalizacja strony z punktu widzenia SEO, co to jest pozyskiwanie linków i jak to się robi w praktyce, czy jak dzięki content marketingowi poprawić swoją pozycję w wyszukiwarce. Jest tam też opisanych prawie 30 różnych narzędzi SEO, więc każdy znajdzie tam jakieś takie narzędzie, które, myślę, spełni jego oczekiwania i które mu się przyda. A co ja wyciągnąłem z tej książki? Kilka rzeczy, ale jedną taką bardzo, bardzo praktyczną. Przede wszystkim to, żeby poprawić linkowanie wewnętrzne na mojej stronie. Dlatego, że często odcinki Małej Wielkiej Firmy zazębiają się w pewien sposób, dotyczą trochę podobnych tematów, tylko widzianych z różnych punktów widzenia. I mam na przykład kilka odcinków dotyczących, powiedzmy, marki osobistej. I do tej pory robiłem tak, że kiedy na moim blogu, na mojej stronie internetowej pojawiała się fraza marka osobista, to raz linkowałem do jednego odcinka, raz do innego i dzięki książce, o której dzisiaj mówię, dowiedziałem się, że to nie jest dobre podejście, że to nie ma za bardzo sensu i trzeba to poprawić. I lepiej używać za każdym razem innej frazy przypisanej do konkretnego wpisu, tak żeby Google wiedział, że to jest wpis o tym, a to jest wpis o czymś innym, a nie plątał się w tym, który tak naprawdę jest bardziej o marce osobistej, a który mniej. Ta książka bardzo szybko się czyta, czy ją się bardzo szybko czyta, bo ma 184 strony i ma dużo obrazków, jak to w książkach pokazujących różne rzeczy z internetu. To też mi się podoba, że nie ma tam lania wody. Oczywiście, żeby wdrożyć te rady, trzeba trochę więcej czasu. Przypominam jeszcze raz autora i tytuł: Paweł Cęgiel, SEO jako element strategii marketingowej Twojej firmy. Wydawnictwo Helion. Tę książkę dostałem do recenzji w ramach współpracy z agencją SEO www, której właścicielem jest autor książki Paweł Cęgiel, ale zasada za każdym razem jest prosta. Zgadzam się na taką współpracę tylko wtedy, kiedy dana książka mi się podoba i uważam, że jest warta polecenia słuchaczom Małej Wielkiej Firmy i tak też jest w tym przypadku. A na koniec nowość w podcaście. Czasem trafiam w social mediach na profile osób, które mają ciekawie napisane bio i pomyślałem, że warto by było takie przypadki i takie osoby wskazywać, wyróżniać w podcaście. Mam nadzieję, że będę w stanie wyłowić takich przypadków na tyle dużo, że uda się z tego zrobić jakiś stały punkt programu, biotygodnia albo coś w tym stylu. Oto wizytówka, na którą zwróciłem uwagę ostatnio. Sprawiam, że chcę się uczyć, zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Pomagam nauczycielom uatrakcyjniać i ożywiać zajęcia językowe. Tworzę gry językowe, w które sama chciałabym grać. Uczę tak, jak sama chciałabym być uczona. Autorką tych słów i właścicielką bio, które właśnie ma taką treść, jest Agnieszka Iwanicka, którą możecie znaleźć m.in. na stronie agnieszkaiwanicka.pl. Dlaczego to bio mi się podoba? Już to pierwsze zdanie bardzo do mnie trafia. Sprawiam, że chcę się uczyć, zarówno nauczycielom, jak i uczniom. Czy nie o to chodzi w uczeniu się? Jest tam w bardzo
jasny sposób wskazana grupa docelowa Agnieszki, czyli nauczyciele, jest wskazany produkt, czyli gry językowe. Gratuluję, bardzo mi się podoba to bio. Gratuluję, Agnieszko. Dziękuję, to tyle ode mnie. Na razie i pamiętaj, w tym tygodniu #czysta lista. Na razie.